Zapnijcie pasy, bo właśnie zaczyna się coś wyjątkowego. Tu Emil Kantorosiński, witam serdecznie na pierwszych zawodach ze skoczni w Bogdanówce. To moment, na który wszyscy czekaliśmy. Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Zobaczymy. Tymczasem Michał Chmielewski z TVP Sportu już jest na miejscu i porozmawia z jednym z budowniczych tej wyjątkowej skoczni. Jak przebiegły przygotowania? Jakie emocje towarzyszą organizatorom przed Wielkim Dniem? Posłuchajcie sami. Dzień dobry Państwu, mam wielki zaszczyt i honor powitać Was na skoczni w Bogdanówce. To nie jest Wisła Malinka, to nie jest Wielka Krokiew, ani nawet Schattenberg-Szance, tylko skocznia 19-metrowa w Bogdanówce i jesteśmy u progu pierwszych historycznych zawodów na tym obiekcie. Ludzi przyszło bardzo wielu, skoczków zgłosiło się całe mnóstwo, ale z nami w studio jest człowiek, który to wszystko zaprojektował, wymyślił, przeprowadził, no i teraz się bardzo stresuje, żeby wszystko się udało. Szymon Kania. Szymon, dlaczego się stresować, jeżeli największą robotę, czyli budowę tej skoczni już wykonałeś? No niestety jest tutaj stres, bo wszystko tak naprawdę będzie dopięte na ostatnią chwilę. Bardzo dużo się dzieje na tej skoczni. Trzeba to wszystko ogarnąć, jeszcze muszę ogarnąć zawodników i niedługo będziemy mogli na spokojnie, mam nadzieję, na spokojnie zaczynać. Czyli Team Captains Meeting za chwilę nas czeka, krótko mówiąc. Ilu zawodników przyjechało? Zgłosiło się do nas 20 zawodników. Ile przyjechało? Myślę, że chyba 10, około 10-15. Jeszcze tutaj wszystko będzie zliczone za chwilę i będziemy pomału startować. Za nami już treningi, za chwilę prolog, później pierwsza seria konkursowa. Jest tutaj naprawdę około 200 osób, więc spodziewamy się czego? Pięknego spektaklu skoków narciarskich, prawda? Oczywiście, no, przyjechało tutaj bardzo dużo osób z okolicy, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Tutaj jesteśmy świadkiem upadku na skoczni nasz. Proszę pokazać jak najbardziej. Chłop leży, ale chłop za chwilę wstanie. Takie są skoki narciarskie amatorów. Za chwilę prolog. Tutaj naprawdę rekord jaki jest w tej chwili? 19 metrów? No jest trochę mniej, rekord jak na razie to jest 15 metrów. Nie liczyliśmy tutaj jeszcze na treningach ile było, ale myślę, że ten rekord został już pobity. Ja jestem optymistą, to dzisiaj pęknie. Oglądajcie Szymon Kania, Michał Chmielewski, a to jest Bogdanówka, jest cudownie. Dzień dobry, witamy Państwa na konkursie indywidualnym amatorów w Bogdanówce. Na konkurs zapraszają Patryk z kanału Ski TV. i Krzysiek Polowiec. Tak, dzisiaj iście zimowa aura, minus 4 stopnie i bardzo, bardzo dużo śniegu, ale mimo tego, że właśnie tutaj zima w pełni w Bogdanówce, no to myślę, że te 200 osób, które jest na trybunach, to tutaj mocno rozgrzeje i będziemy oglądać bardzo interesujące zmagania. Było zgłoszonych 20 zawodników, w tym momencie już według tego, co było w studiu, mamy około 15, więc myślę, czekają nas bardzo interesujące zmagania. No tutaj mamy informację, że jest bardzo duża śnieżyca i wiatr bardzo mocno wieje. Mamy też również dane techniczne skoczni. Nachylenie ze skoku wynosi 28 stopni, najazd ma długość 34,5 metra, próg ma pół metra wysokości, punkt P jest na 14 metrze, punkt K na 17, a rozmiar skoczni na 19 metrze. Tak, no tutaj widzimy, że faktycznie bardzo dużo śniegu, aż trzeba go tutaj wypychać z torów najazdowych. Mamy również komunikat, że prolog został odwołany, więc konkurs odbędzie się o 14:30. Do zobaczenia za chwilę. Rozpoczynamy konkurs w Bogdanówce. Na liście startowej mamy jednak 14 zawodników, ponieważ przez te trudne warunki część osób nie mogła dojechać. Tak, no widzieliśmy tutaj zimową aurę w Bogdanówce, bardzo obfite opady śniegu. Trzeba było aż ten biały puch wypychać z tych torów najazdowych, więc no tutaj iście zimowa aura, no i dużo śniegu, który może tworzyć pewne problemy, ale też wydaje się, że tutaj będą naprawdę interesujące zmagania. No mogę sobie i Państwu życzyć jak najlepszych, jak najdłuższych lotów i zobaczmy, może już na początku ten długi, daleki lot odda Jan Kasperek, który zasiadł już na belce startowej i ruszył w dół skoczni, więc taki historyczny moment. Rozpoczynamy zimowy konkurs w Bogdanówce. Jan Kasperek w powietrzu, lądowanie przed punktem konstrukcyjnym. Dobra, myślę, próba 11,5 metra to jego odległość. Myślę, że po pierwszej serii powinien być w czołówce
I zobaczymy, na jak długo będzie na tym miejscu pierwszym, no bo w tym momencie widzimy tę jedynkę przy nazwisku Jana Kasperka. 37,5 punktu jego nota. Zobaczymy, który będzie po pierwszej serii. Drugi na liście startowej Dawid Rapacz musi skoczyć 12 metrów, żeby pokonać Jana. Oj, no nie było tak daleko, ale skoczył z 8 metrów. Oj, jeszcze cię wywalił. Oj, na szczęście mu się nic nie stało. Ile skoczył Dawid Rapacz? Dawid Rapacz skoczył z 8,5 metra. Widać jaka tutaj frajda tych skoczków. Na szczęście przejechał tą linię, ale tu proszę zobaczyć, co tu się stało. Się tak wywrócił. Ta adrenalina No go tak, tak no. pobudziła. Jest drugi obecnie, no ale wynika, że ustał, więc zaliczony wynik. Tak, a tu kolejni zawodnicy wchodzący na górę tej skoczni, tej o niesamowitej i myślę bardzo znanej w tym momencie już w całej Polsce skoczni, a przed nami kolejny z zawodników Jacek Kania i tutaj te nazwiska Państwo mogą na pewno bardzo dobrze znać, no bo to brat Szymona, jeden z tych osób, które budowały ten obiekt, jego idolem Ryu Kobayashi, a więc no zawodnik, który potrafi skakać dobrze, no i zobaczymy jak teraz zaprezentuje się Jacek Kania. Oj, no najkrótszy skok podczas tego konkursu, natomiast no widać tutaj, że cały czas to wszystko sprawia przyjemność i właśnie to jest ta kwintesencja tych konkursów takich amatorskich, to, że tutaj jest ta radość tych skoków, to, że te skoki żyją, to, że te skoki są emocjonujące. Jacek Kania 6,5 metra i trzecia pozycja. No tutaj skoczkowie już się szykują do następnego skoku, a na następnym na liście jest Grzegorz Sewioło. Skoczek z klubu Skocz Pomarzenia. Jest z okolicy Krzczonowa. Musi skoczyć 12 metrów, aby pokonać Jana Kasperka. Jeszcze tam poprawia, widać narty. Jakieś tam problemy przy wiązaniu. Zobaczymy, czy skoczy. Tak, tutaj ten śnieg też może generować problemy, trzeba dobrze wszystko dopiąć. Ruszył! Zobaczmy! Grzegorz Sewioło! Łale fałka Grzegorza Sewioły! Ładnie tą fałką odleciał! Skoczył z koło 13, nie, 11 metrów skoczył Grzegorz Sewioło, ale proszę zobaczyć! Niczym Martin Koch szeroko wystawione na fałkę narty! No i to będzie gdzieś blisko Jana Kasperka! To będzie drugie miejsce Grzegorza Sewioło, a więc to jest dobry wynik tego skoczka No tak. z klubu Pomarzenia. Tak, niewielka strata właśnie do prowadzącego Kasperka. Teraz Rafał Zastawny, zawodnik, który zdecydowanie potrafi skakać. Pochodzi z Lublina i w tym Lublinie tworzy śniegowe skoczki, gdzie udało mu się już uzyskać w przyszłości 10 metrów. I zobaczymy teraz, takie 10 metrów dałoby mu naprawdę dobrą pozycję. Czeka i ruszył Rafał Zastawny. Zobaczymy jak zaprezentuje się w tej pierwszej serii. Oj, no dobry skok, agresywnie wyszedł w powietrze. Było widać, że tam mocno się pochylił. To na pewno będzie na tej powtórce jeszcze widoczne. No właśnie w tym momencie. Skok dobry, natomiast w tym momencie prawdopodobnie nie będzie na tym prowadzeniu. No właśnie, 10,5 metra to jest nieco za zbyt słaba odległość, natomiast jest stosunkowo niedaleko tego prowadzenia Rafał Zastawny. Tutaj widać jak Szymon Kania, główny organizator, się męczy z laptopem i wpisuje dane. Ale jakoś trzeba sobie radzić. Jakoś trzeba Tak. sobie radzić. Następny na Niesamowita liście startowej organizacja. powinien być teraz Tomasz Dąbrowski. Jeden z parkurowców, który prowadzi kanał Parkour Portal na YouTubie. Robią tam różne triki, salta oraz parkury, wiadomo. To jest jego główna pasja. Przyjechał z Gdańska, ponad 700 km, że mu się chciało. Długo godzin pewnie na tym spędził, a ostatnie 2 godziny były najgorsze pewnie jazdy. I ruszył! Tomasz Dąbrowski! Dobrze się wybił i jest koło 10 metrów Tomka Dąbrowskiego. Tutaj ładne ujęcie z kamery, aż trochę wychwiał rękami. 9 metrów jednak skacze Tomasz Dąbrowski i będzie, myślę, na 3. miejscu. Tak mi się wydaje. Nie, 4. miejscu jednak. W 4. miejscu Tomasz Dąbrowski. Niestety dostajemy informację, że Wiktor Aleksander Kocyń z jakiegoś powodu osobistego nie wystartuje w zawodach. No szkoda. Tymczasem spójrzmy na Maćka Bieruta, również doświadczonego, jeżeli chodzi o skoki narciarskie zawodnika, no bo pasjonata tego sportu od 10 lat. Zobaczymy, jak się teraz zaprezentuje Maciek Bierut. No to jest bardzo dobra próba, niewykluczone, że zaraz obejrzymy zmianę lidera. Ile to było metrów? No bo proszę zobaczyć, dobrze to wyglądało. 11 metrów, no właśnie, i uniósł ręce w geście zwycięstwa od razu po wylądowaniu. Dobry, bardzo dobry skok Maćka Bieruta.
No zobaczymy, ładnie to wyglądało i proszę też spojrzeć na kombinezon, w jakim skakał Maciek, taki bardzo Niemiecki. profesjonalny. A właśnie, ale taki, o jak z tych już prawdziwych skoków narciarskich, no tu mamy prawdziwe skoki, ale no, z tego Pucharu Świata. O i na miejscu drugim teraz Maciek Bieru, dobry to był skok. Mateusz Jekieła. Kiedyś skakał w klubie w ZKN Sokół Zagórz. Ile teraz skoczył? Skoczył w granicach 7-8 metrów. Młodziutki zawodnik, 7 tak. metrów, niziutki, filigranowy, niczym Yukiya Sato. Yukiya Sato, tak. Jest, ojej, dopiero na 7 miejscu. No niestety, nie było za dalekiego skoku, ale wszyscy tutaj mają frajdę. Tak, no i to jest najważniejsze w tego typu zawodach, żeby tutaj właśnie i promować te skoki narciarskie i dawać taką radość tych skoków i dawać możliwość przede wszystkim tego lotu, który na pewno wyzwala emocje nie do opisania i takie, których po prostu trzeba doświadczyć, a teraz no bardzo doświadczony Przemek Daszyk, zawodnik z Strachociny, zawodnik, który skacze na takich już większych obiektach i na pewno ma doświadczenie i teraz jest bardzo dobra próba, jedna chyba z najdłuższych podczas tego konkursu, prawdopodobnie lądowanie, o nie, tutaj troszkę zabrakło do tego punktu konstrukcyjnego, jednak 13,5 metra, 13,5 metra to jest jedna z lepszych tutaj prób i to chyba powinno być w tym momencie prowadzenie. O, proszę zobaczyć, było widać od początku, miał tę wysokość i właśnie zdecydowana przewaga, to jest 10 punktów chyba zapasu nad drugim Janem Kasperkiem, więc bardzo, bardzo komfortowa tutaj ta przewaga dla Przemka Daszyka. No dobry to był skok i tutaj po pierwszej serii może być naprawdę bardzo wysoko. Oj, 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 co tam się stało? Co tam się stało? Damian Bartewik, kolejny z parkurowców na liście. Proszę zobaczyć, jechał i nagle wypadł z najazdu. Co to się stało? To jak Oj, oj, Wolfgang oj, Lois. nie tak, i niczym Wolfgang Lois albo Daikito. No taka dosyć spektakularna akcja. Co tu się zadziało, to będzie jeden z bardziej znanych tutaj momentów w tym konkursie, a tymczasem szybko przechodzimy do kolejnego z zawodników, Aleksander Konkol. Kolejny z parkurowców, który skacze naprawdę bardzo, bardzo dobrze, 11 metrów, lekkie problemy przy lądowaniu, było widać, że tutaj może coś z tym dopięciem nart nie było wszystko w porządku, w każdym razie dobry wynik i będzie... Oj, No kolejny serio, jej. upadek. Emil Kantorosiński, też pasjonat skoków, zadowolony. Co tu się stało? Wybił się i no niestety przy tej śnieżycy nie dał rady Oj, oj, ustać. oj. Zakantonowała narta. Tu groźnie przed linią Aj. sędziowską, ale na szczęście wstaje. Wiadomo, Emil jest też współorganizatorem zawodów i tutaj wszystko na ostatni guzik, ale jest zadowolony. 8 miejsce niestety po tym upadku. No dobrze, że nic się nie stało, tam przez chwilę można było się przerazić, a tymczasem ostatni w pierwszej serii Jakub Kania, więc najmłodszy w stawce, najmłodszy z braci Kania. No tutaj ci bracia tworzą taką grupę jak bracia Prełce w Pucharze Świata i dobrze mimo tego młodego wieku skacze Jakub, więc na pewno ma potencjał, żeby tu w przyszłości jeszcze zabłysnąć. To jest 10 metrów, więc naprawdę dobra odległość. No i w tym momencie po pierwszej serii jest na pozycji 7. No, mamy wyniki po pierwszej serii. Przemek Daszyk jest obecnie liderem. Skoczek ze Strachoniciny ma ogromną przewagę. 10 punktów nad Janem No Kasperkiem. to jest bardzo komfortowa przewaga. No i właśnie ten Jan Kasperek, który skakał na początku na pozycji drugiej, kończy po pierwszej serii. No ten skok tak się spodziewałem, że będzie mógł mu dać czołówkę, no i daje. Ale tymczasem oglądamy powtórkę skoku Przemka Daszyka. No te doświadczenie, no i fantastyczny to był skok. Było widać tutaj od początku. A teraz krótka przerwa na reklamy. Chcesz poczuć się jak prawdziwy skoczek na naszej skoczni? Już teraz dostępna jest skocznia Bogdanówka w kultowej grze o skokach narciarskich DSJ4. Zaprojektowana i dokładnie odwzorowana przez Krzyśka Polowca. Skocznia ma układ linii w zimę ze sprayów i krzaczków, a wlotą głównie z agrotkaniny i sztucznej trawy. Zawiera ona również ledy na bandach i torach lodowych, dzięki czemu można skakać też nocą. Link do pobrania skoczni znajduje się w opisie. Życzymy Wam udanych skoków. Sponsorem głównym zawodów jest Zakład Stolarski Proszkowiec. Domy z drewna, okna, drzwi, pokrycia dachowe, meble, domki letniskowe, balustrady oraz tarasy. Partnerem strategicznym skoczni jest Krzysztof Proszek, usługi mini koparką i wiertnicą z 10-letnim doświadczeniem.
Sponsorami nagród są Kamiland, historia Kamila Stocha oraz Adam Kozłowski z Kapelusza. Powracamy do Bogdanówki na najbardziej epicki konkurs skoków narciarskich. Myślę w tej dekadzie, jeżeli nawet nie w tym wieku. Komentujemy sesję finałową, w której rozpoczyna Aleksander Konkol. No zobaczmy, Aleksander Konkol! Ojoj! Co tam się stało? Chciał niczym parkurowiec skoczyć i mu niebezpiecznie się wybiła jedna narta. O matko! Ale na szczęście wstał, jest wszystko w porządku. 10 metrów skoczyk Olek Konkol, no inaczej wejście smoka w tą drugą serię. To było wejście smoka. Aj, no niebezpiecznie to wyglądało, ale dobrze, nic się nie stało. Teraz Damian Bartewik, który upadł na progu, ojej, w pierwszej serii, a teraz kolejny upadek i nie było widać, czy się podniósł Damian Bartewik. Proszę zobaczyć, jak ten skok jeszcze raz tu wyglądał. No, raczej dosyć krótka próba, 4,5 metra, no ale tutaj najważniejsze to, co się stało później. Trafił w bandę, uderzył w bandę, tak jak, nie wiem, niegdyś Andreas Kofler, oczywiście tu mniejsza prędkość, 4,5 Ale metra, zaliczono 2,5 skok, punktu zaliczono będzie miał. skok, Tak, no właśnie zaliczono. Stany. Wydaje mi się, że jury, mimo tego, że zdarzył mu się taki przypadek w pierwszej serii, wyręczyło go i pozwoliło mu, żeby miał jakieś punkty, bo nie fajnie by było, jakby 2 razy miał Tak. notę 0-punktową. No to jest właśnie te pozytywne tutaj nastawienie. Ma 2,5 punktu na koniec tych zmagań, a teraz Przemek Daszek. No, zobaczmy, Przemek Daszyk w pierwszej serii skoczył 13,5 metra. Skoczek ze Strachociny, mają tam swoją skocznię igielitową. Zobaczmy, co zrobi Przemek. Wysoko! Daleko! Czy to nie był nowy rekord skoczni? To było ponad 15 metrów! 16,5 metra skoczył Przemek Daszyk. Nowy rekord skoczni. To jest atak na wygraną. Nota 110 punktów. Jej, teraz pytanie, czy ktokolwiek go pokona? No ewentualnie Jan Kasperek, ale zadanie będzie bardzo trudne. No wiesz, on tracił po pierwszej serii 10 punktów, on tutaj musiałby kolejny rekord ustanowić, Jan Kasparek, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na początku tutaj jeszcze obejrzmy te wcześniejsze skoki. Mateusz Jakieła, on w pierwszej serii 7 metrów, teraz taka sama odległość i w tym momencie Mateusz Jakieła na pozycji 7 z notą 30 punktów, więc mimo tych dwóch skoków nawet nie udaje się przebyć tutaj tej noty za ten jeden skok dla Przemka Daszyka, ale to takie matematyczne rozważenia. Najważniejsze to jest, że udało się 2 razy bardzo przyjemnie tutaj skoczyć dla Mateusza i myślę, że dla tych wszystkich innych zawodników, a teraz kolejny z tych dobrych zawodników po pierwszej serii. Maciek Bierut. Maciek Bierut, o, dobry skok Maćka, dobry skok. Ładnie fałką wyłożył te narty i wyciągnął na końcu lądowanie. 13,5 metra, bardzo dobry skok Maćka. Widać, że jest zadowolony i to będzie może nawet atak na podium. Na razie jest drugi, 82,5 punktu. A teraz kolejny z zawodników, Tomasz Dąbrowski, on w pierwszej serii 9 metrów, no na pewno ma duże doświadczenie sportem, no bo to ten jeden z parkurowców teraz skacze dobrze, bardzo podobnie w stosunku do tego, co było właśnie w serii pierwszej, wówczas tak jak mówiłem 9 metrów, a teraz jeszcze dokłada do tego metr, więc 10 metrów. O i w tym momencie będzie pozycja trzecia, myślę może być zadowolony, no bo 2 dobre skoki dla Tomasza Dąbrowskiego, jak na realia dzisiejszych zmagań, to były całkiem przyjemne dla niego odległości z pewnością. Tutaj widać, że babcia Szymona trzyma nad nim parasolkę, żeby mu się laptop nie zalał. A teraz Rafał Zastawny. W pierwszej serii skoczył 10,5 metra, musi skoczyć 21 metrów. Oj, lekko go wychwiało, ale niestety chyba krócej skoczył niż w pierwszej serii. 8,5 metra skacze ten skoczek, ale to też jest pasjonat skoku. Przecież on zbudował własną skocznię w Lublinie Śniegową. Skacze tam co rok i jego rekord życiowy to tam wynosił 10 metrów. Tu widzimy jeszcze Jakub Kania szykuje się na skoku na swej domowej skoczni. No tak, trochę mi przypomina właśnie tutaj Jakub Daniela Czofeniga ze skoków Pucharzy Świata, obydwaj młodzi, obydwaj z talentem do skakania, no i zobaczymy, obydwaj z szansą na świetne wyniki. Grzegorz Sewioło tymczasem przed nami po pierwszej serii klasyfikowany na pozycji trzeciej ex aequo z kilkoma innymi zawodnikami, no tutaj skaczący takim stylem V i to bardzo
bardzo widocznym. Dobry skok. Zobaczymy, ile to było metrów, 15,5, więc naprawdę Daleko. dobra odległość. No, Bardzo tam blisko daleko. punktu konstrukcyjnego, jedna z najlepszych tutaj odległości tego konkursu, no i to w tym momencie jest atak na, a w zasadzie utrzymanie tego podium, czyli zapewnienie sobie utrzymania tego pudła. No to jest w tym momencie druga pozycja, dobry wynik, tak to trzeba powiedzieć. A tutaj ładne ujęcie. Przeżegnał się Kuba niczym Dawid Kubacki. W pierwszej serii To się Jakub szanuje. skoczył 10 metrów. Teraz, no niemożliwe, żeby pokonać Przemka, ale ile skoczy Jakub? No, podobnie. Myślę, że też 10 metrów skoczył Kuba w drugiej serii. Tak, 10 metrów. Bardzo równo skacze dzisiaj Kuba. Jest równym zawodnikiem, ale niestety dopiero 4. miejsce, 60 punktów. No ale i tak jest zadowolony raczej, że skacze u siebie na domowej skoczni. Tak, a myślę, że czas na te największe sukcesy jeszcze przyjdzie w tych następnych konkursach tutaj w Bogdanówce. Tymczasem Jacek Kania przed nami, 6,5 metra w serii pierwszej, 12,5 punktu dawało mu 7. pozycją. Dobry dojazd, ale troszkę gorzej z tą drugą fazą tego skoku. No to jest jedna z krótszych prób, niemniej i tak wielkie brawa za tę walkę. 7 metrów, a poprawa o pół metra, więc są pozytywy, brawa dla niego. 10. pozycja i gratulacje za występ. Teraz Dawid Rapacz w pierwszej serii skoczył 8,5 metra. Jak będzie w drugiej? Oj, oj, oj! Jakieś lekkie wychwianie przy najeździe, na szczęście się utrzymał. Utrzymał się chociaż. No Tam tutaj chwilę miałem zawał, niczym było Juri blisko. Tepesz Bischofshofen. Ale No. 7 metrów, a więc też równo skacze niczym Kuba. Ło, jeszcze go wychwiało przed linią sędziowską, ale niestety, 9. miejsce dopiero. No tutaj było blisko, ale udało się utrzymać tę równowagę. Oj, czy świetne porównanie do właśnie Jurija Tepesza. Idealna. Tutaj ta tłumnie zgromadzona publiczność, ależ tam musi być atmosfera, ależ to muszą być tam emocje. Niesamowita sprawa ten konkurs w Bogdanówce i oby więcej takich projektów. A tymczasem Jan Kasperek, on skakał w pierwszej serii jako jeden właśnie z pierwszych, z drugim numerem startowym. On drugi po pierwszej serii, 37,5 punktu. No i to jest ten zawodnik, który tutaj ma zaatakować Przemka Daszyka. No w pierwszej serii 11,5 metra i teraz musiałby skoczyć, myślę, powyżej punktu konstrukcyjnego, a nawet być może powyżej punktu hillside, żeby tutaj atakować, żeby tutaj walczyć z Przemkiem. Musi teraz postawić da radę? czysto jedną Czy da kartę, radę? zająć bank i zobaczmy! Zobaczmy! Jest już Da radę? Nie! Kasperek po Nie! wniosku, ale- Przemek wygrał! Jan będzie drugi raczej! Ale to i tak był Tak, też tak, dobry na to skok. wszystko- Dobry skok! Na to wszystko wygląda 11,5 metra, więc tak jak w pierwszej serii, wówczas też było 11,5 metra. Było widać, że tutaj zaryzykował, że bardzo mocno wyszedł z progu, tutaj fizycznie mocno zagrał i pozycja 4, więc zobacz. Ale Wypada pek, no niestety, podium, ale ależ- pek Jana. A teraz ostatni szkoda, zawodnik, ostatni zawodnik dzisiejszych zawodów. Współorganizator, wielki pasjonat, jeździ z klubami do Bad Freinwalde, różnych skoczni. W Zakopanem, Kokołowie, różnych naprawdę skoczni, to jest wielki pasjonat. Emil Kantorosiński. Jeszcze tam czeka na belce, żeby go opuścili. Coś tam jakieś problemy ma. Ale już go puścił. I zobaczymy, czy będzie to atak? Dobry skok, to było około 10 metrów, albo nawet 12. Tutaj skok z GoPro, 13,5 metra! O! Proszę, ależ skok Emila! Niestety z tamtego ujęcia nie było widać, ale no niestety, 5. miejsce, ale i tak Emil jest zadowolony. No myślę, że gdyby on nie upadł w tej pierwszej serii, to by skoczył na podium. Myślę, że jakby nie upadł, to by dał radę. Tak, no i mamy oficjalne wyniki tego konkursu w Bogdanówce. Wygrywa Przemek Daszyk, ustanawiając w drugiej serii rekord skoczni 16,5 metra, więc zbliżył się tutaj na zaledwie 50 cm do punktu konstrukcyjnego i proszę spojrzeć na tę miażdżącą przewagę nad resztą stawki Przemka Daszyka. 110 punktów zwycięzcy i 92,5 punkty drugiego Sewioło. Na miejscu trzecim Maciek Bierut. I trzeba powiedzieć, że niesamowite emocje i historyczny konkurs tutaj w Bogdanówce. Oby więcej takich wydarzeń, o czym tak często wspominam, ale trzeba o tym mówić. No i mamy dekoracje. Pierwszy Przemek Daszyk z rekordem skoczni, drugi Grzegorz Sewioło oraz trzeci Maciek Bierut. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za zawody, dziękuję Tobie, Patryku. Ja też bardzo Ci dziękuję i dziękuję za możliwość komentowania konkursu tutaj kolejnego właśnie w tym pięknym miejscu Bogdanówce.
Ja chciałbym podziękować również wszystkim sponsorom, samemu sobie, Szymonowi, Michałowi Chmielewskiemu, Emilowi, każdemu, kto wsparł to przedsięwzięcie. Do zobaczenia latem.